Cześć, ja mam na imię Adam i dzisiaj powiem Wam krótko o Bratysławie, którą zwiedziliśmy podczas majówki. Byliśmy tam w sumie przez 4 dni. Polecam Bratysławę, ponieważ ona leży bardzo blisko granicy z Austrią i Węgrami. Właściwie bliżej Bratysławie do Wiednia i do Budapesztu niż do innych miast na Słowacji i można w ciągu 3-4 dni zwiedzić porządnie Bratysławę, troszkę Wiednia zwiedzić i Budapesztu. Do Wiednia z Bratysławy jest około godziny pociągiem, autem lub statkiem, tak jak my popłynęliśmy statkiem z Dunajem z Bratysławy do Wiednia, a do Budapesztu jest około 2-2,5 godziny. My pojechaliśmy autem. Rano znaleźliśmy tam parking darmowy. Mogę Wam tutaj w opisie podać lokalizację tego darmowego parkingu. Nazywa się Parking pod Zwiedzanie Starego Miasta, w ogóle po polsku. Bratysława jest stolicą Słowacji i największym miastem pod względem liczby ludności. Zaczęliśmy spacer przy placu Chwiezdosława obok Narodowego Teatru. Jest tam bardzo duży deptak, przy którym mieści się również hotel, to chyba Radisson był, czy coś takiego, dużo drogich aut, popularne miejsce. Podeszliśmy potem sobie pod ten Teatr Narodowy, dużo wycieczek, dużo turystów robiących sobie zdjęcia, ale to jest dobre miejsce początkowe na dalszy spacer. Weszliśmy sobie w głąb Starego Miasta. Stare Miasto jest właściwie do zwiedzenia w ciągu 2-3 godzin, tak porządnie, razem ze zjedzeniem czegoś słowackiego, z wypiciem kawy, ze zjedzeniem lodów, czy jakiegoś deserka. Od razu spod teatru można skręcić w Rybarską Bramę, to jest taka ulica, i podejść pod Czumila. To jest taka zabawna postać, kanalarz wystający z kanału, rzeźba właściwie nie przedstawiająca i nie upamiętniająca nikogo. Taki po prostu śmieszny akcent w mieście. Idąc dalej tą samą ulicą trafimy na rynek główny, który jest jakby centralnym placem Starego Miasta w Bratysławie. Jest on jakby głównym punktem spotkań, dużo ludzi, jest tam stary ratusz, fontanna Maksymilianowa. Byliśmy tam wieczorem, to tam też sporo było takich ulicznych muzyków, którzy grali jakieś tam słowackie przeboje. Będąc obok starego ratusza, warto tam zajść. Bardzo ładnie odnowiony kompleks, to jest taki kompleks budynków jeszcze z XIV wieku. W środku znajduje się też Muzeum Miasta Bratysławy, dużo turystów wewnątrz. Myślę, że warto. Pod starego ratusza, idąc jakkolwiek właściwie w kierunku północnym, jedną albo drugą uliczką traficie do Michalskiej Bramy. To jest taka bardzo popularna miejscówka w Bratysławie, jest jedną z zachowaną bramą miejską. XIV wiek, w tym momencie jest tam Muzeum Broni i Fortyfikacji. Jak widać, to Bratysława, Stare Miasto, jest bardzo popularnym miejscem turystycznym. Liczne restauracje, kawiarnie. Wszędzie możemy spróbować jakieś słowackie specjały, na przykład haluszki. W zależności od tego, jakie macie możliwości i chęci, możecie tego samego dnia podejść na Zamek Bratysławski. Tam też około godziny trzeba poświęcić. Bardzo piękne miejsce. My poświęciliśmy osobny dzień tylko na zamki. O tym opowiem Wam później w kolejnym odcinku. Samo Stare Miasto Bratysławy jest dosyć małe. W ogóle Bratysława liczy około 440 000 mieszkańców. Nie wiem, to jest chyba tyle, ile co ma Szczecin. W samej Słowacji jest 5,5 miliona mieszkańców.
Wielką atrakcją, uważam, Bratysławy jest Dunaj. Słuchajcie, wielki bulwar, długi, ciągnący się na kilka kilometrów, trasa, można spacerować, jeździć na rowerze. Tam też nagrałem film, pokażę może w następnym albo w kolejnym odcinku. Warto się przejść, warto wsiąść na jakiś rower, może na hulajnogę i przejechać się. Dunaj jest jedną z większych rzek w Europie. Można też wsiąść do statku w kierunku Wiednia, w kierunku Budapesztu, tego samego dnia wrócić, bądź statkiem, bądź pociągiem. Bratysława w ogóle powstała w takim miejscu, w którym widać, że Dunaj tak zakręca, robi takie zawijasy. Jeśli spojrzycie na mapę, na pewno był to na początku fort. Jest takie miejsce, nawet kilkanaście kilometrów od centrum Bratysławy, nazywa się Hrad Devin, to jest zamek Devin. Jest to też taki zabytek, takie miejsce turystyczne. Właśnie przy zamku Devin Morawa wpływa do Dunaju, także to było takie miejsce, które łączyło, skrzyżowało drogi morskie, północ, południe, wschód, zachód. Dosyć istotne na pewno było w dawnych czasach. Warto też tam podjechać. Również film z tamtego zwiedzania wrzucę Wam do opisu. Sama Bratysława nie ma więcej moim zdaniem do zaoferowania, oprócz tego Starego Miasta, tych dwóch zamków i jakby dobrego miejsca pomiędzy innymi tymi dwoma stolicami, jako po prostu taki punkt wypadowy, miejsce wypadowe, które będzie Waszą bazą i z którego zwiedzicie i Wiedeń, i jednocześnie Budapeszt. Wyjdzie Wam to na pewno taniej. Także jeżeli Wam podobał się mój krótki filmik na temat zwiedzania Bratysławy, jak my to zrobiliśmy, to proszę zostaw komentarz. Może masz jakieś pytania, proszę napisz. Proszę również o subskrypcję, da mi to większą możliwość zasięgu. No, pozdrawiam, czołem i do następnego.